Dzień dobry, dzień dobry. Tam z tyłu suszymy namiot, ponieważ w nocy troszeczkę kropiło, nawet gdzieś tu w okolicy jakaś burza przechodziła. Wczoraj pamiętacie, że morze było bardzo wzburzone, no a dzisiaj wiatr ucichł i zrobiło się tak naprawdę w tym słońcu bardzo ciepło. I tak się zastanawiam, czy jestem w stanie się wykąpać, no bo tak wiecie, być w Chorwacji nad Adriatykiem i nie wejść do wody to trochę głupio, no ale nie wiem jaka temperatura wody, zaraz to sprawdzę. Ja osobiście nie lubię zimnej wody, zawsze wolę się kąpać w ciepłej, no ale cóż, zobaczymy jaka jest. Trzeba przyznać, że woda jest naprawdę krystalicznie czysta, ale nie przewidzieliśmy jednej rzeczy, nie wzięliśmy butów do wody, a po tych kamieniach one są takie obłe, ale są małe i duże i strasznie się niewygodnie chodzi, więc stoję tutaj, ale cały czas czuję, że mi bolą stopy. To wskocz i pływaj. O, skocz i pływaj. Jakby to było do ręda takie proste, to już bym to zrobił. Nie ma tragedii. Proszę Państwa, siedzę w tej wodzie już chyba z 15 minut. Zrobiłem pomiar na zegarku i wyszło mi, że ta woda ma 19,4 stopnie Celsjusza. Jest bardzo przyjemna, wiadomo, mogłaby być cieplejsza, ale pod tym względem nie narzekam. Teraz wyjdę tutaj kawałeczek dalej, bo jest tu trochę piasku, będzie po prostu łatwiej wyjść. No, może jeszcze do ręda się wykąpię, zaraz zobaczymy, bo musimy się na zmianę opiekować dzieckiem. Jednak nie tak łatwo z tymi kamiczkami. Przydałyby się buty. No i też podobno w Chorwacji warto mieć buty z tego względu, że są takie jeżowce, czy jakieś takie rośliny, czy zwierzęta, które mają kolce i lepiej podobno w to nie stanąć. Ja tutaj patrzyłem, bo woda ma bardzo dużą przejrzystość i nie widziałem czegoś takiego, żeby można sobie przekuć stopę, ale też nie stawałem tam wszędzie. Jak już było głębiej, no to też woda była zdecydowanie głębsza, nie można było tak łatwo dostać do dna, ale jest złudne wrażenie, bo wydaje się, że te kamienie są dosłownie na wyciągnięcie ręki, a one są 2-3 metry pod wodą, bo jest tak czysta i przejrzysta woda. To jest coś niesamowitego. Jak? Zimno! Zimno? No! Nie, ciepło! Zimno! Ty masz mniej tłuszczu niż ja, dlatego ci zimno! Tak, dokładnie. Ja tylko chwilę zostanę. Co, jak ci tam było w tej wodzie? Bardzo przyjemnie, odświeżające. I po chwili już nie wydawało się woda taka zimna. No ale nie zostałaś tak długo, no bo... Nie, bo nie chcę się wychłodzić, no bo po co? Teraz się dobrze nagrzejesz w słońcu, by jest na przykład Umyłam ciepło. się, no. Lisa, teraz ty? No to chyba zdecydowanie najcieplejszy poranek podczas tej podróży. I fajnie było, żeby dzisiaj cały dzień i w ogóle do końca już tak ciepło było. To by było idealnie. Słuchajcie, wykąpaliśmy się, spłukaliśmy się później jeszcze tutaj z baniaczka wodą słodką, no bo po takiej wodzie słonej, morskiej warto się przepłukać, żeby skóra nie wysuszyła się. Tam w tych zabudowaniach za mną jest kran z wodą bieżącą. Ja nie wiem, czy ta woda się nadaje do picia, więc używamy jej jako woda techniczna właśnie po to między innymi, żeby się umyć, ale zrobiliśmy też pranie najpotrzebniejszych rzeczy. Teraz się suszy, także mamy ogarnięte, słuchajcie, kąpiel i pranie. I w zasadzie to, co najważniejsze, jest zrobione. Miejsce okazało się bardzo fajne. Były w nocy jakieś 2 samochody, ktoś tu przyjechał, może posiedzieli 15 minut, pojechali dalej, nie zaczepiali, nie podchodzili, więc może jakaś para po prostu sobie przyjechała popatrzeć na morze. Było jeszcze ładnie oświetlone księżycem, jest chyba jeden dzień po pełni.
Natomiast my mieliśmy troszeczkę niespokojną noc, ale to już oddaję kamerę Dorędzie i ona wam opowie. No tak, wczoraj Lisa nie mogła zasnąć. Chyba ze 2 godziny to trwało, bo jej brzuch bolał. Już wcześniej tego dnia zauważyłam, że nie mogła zrobić kubkę chyba i no wieczorem po prostu bardzo bolało. Ale potem to przeszło i jednak zasnęła. A dzisiaj rano wszystko jest w porządku, zrobiła kupę, więc to dobrze. No ale już widzieliśmy wczoraj wieczorem wszystko tak na czarno, że zaraz będzie chore dziecko, może do lekarza trzeba i pogoda w ogóle nie taka i zimno i deszcz i może pojedziemy po prostu do domu, bo to nie ma sensu. A dzisiaj wszystko znów jest dobrze, jest piękna pogoda, jest piękne miejsce tutaj, więc to wszystko daje nadzieję, że może dotrzemy do tych cieplejszych miejsc i wszystko będzie dobrze i fajnie. I jedziemy dalej. Most 518 metrów. Długości, tak? Długości, tak. Zbliżamy się do Dubrownika. Tak, dokładnie. O, ciekawie to wygląda. To przed chwilą tym mostem przejeżdżaliśmy, a tutaj już widzę, słuchajcie, tabliczka Dubrownik. Zaraz wjedziemy do Dubrownika. Czekaj, Dorenda, jeszcze nie wyłączaj. O, widzicie? Tutaj żółta tabliczka Dubrownik, ograniczenie do 40. I gdzieś pewnie za chwileczkę będzie Stare Miasto. Hej, hej! Już dzisiaj zapraszam Was na kolejny vlog, który pewnie ukaże się jeszcze w tym tygodniu i zabieram Was na zwiedzanie cudownego miasta Dubrownik. A jeśli nasze vlogi Wam się podobają, zostawcie nam łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie miły komentarz. Do zobaczenia!